qualities come from? Skąd te bogactwa, czy cechy charakteru, czy jakości biorą się w moim życiu? You call it Bogactwa, opulences. Yeah, very good. Boga like this. Słowo, tak, Opulence. słowo bogactwo, czy z angielskiego opulence, Is exactly what it means in Sanskrit. jest dokładnie tym, co jest bardzo podobnym ma znaczenie w sanskrycie. Bhagavan. Van means the possessor of all the Boga. Bhagavan oznacza tego, kto jest właścicielem wszystkich bogactw. The possessor. Właściciel. Właściciel. Bhagavan, the possessor of all the Bogas. Bhagavan, ten, który jest właścicielem wszystkich bogactw. Bhaga, czy Bóg, Bóg. So Krishna is the most intelligent. Więc Kryszna jest tą osobą, która jest najbardziej inteligentna. His book is being read by great personalities. I ta książka była studiowana przez wielkie osobistości. You can hear what Albert Einstein is saying about it. Możemy zobaczyć, co na przykład Albert Einstein mówi o tej książce. Kiedy czytam Bhagavad Gitę, jest jedno tylko pytanie zostaje bez odpowiedzi. W jaki sposób Bóg stworzył wszechświat? Wszystko inne wydaje się bez znaczenia. Then the next one, Schopenhauer. Arthur Schopenhauer powiedział: Bhagavad Gita to najbardziej kształcąca i wzniosła księga, jaka istnieje na tym świecie. Now, don't commit the mistake Nie to popełnijcie tego, think that I am advertising one God against your God. nie popełnijcie tego błędu, myśląc, że ja przyszedłem tutaj po to, aby zareklamować wam jednego Boga, a innego Boga powiedzieć, że nie jest inny Bóg, jest nieważny. is the Son of God, Jezus Chrystus jest Synem Boga. and He glorifies this God, I On glorifikuje tego samego jedynego Boga. the Supreme. Najwyższego Ojca. You can call it Krishna, you can call it Jehovah, Możecie go nazwać but the Kryszna, Supreme is the Father, możecie go nazwać Jehowa, ale ten, który jest najdrzędny, jest najwyższy, Allah. jest tą samą osobą, Allah. So when we're talking about Krishna, we are talking about the Supreme Attractive One. Kiedy ja używam słowa Kryszna, czy mówię o Krysznie, mówię o tym, który jest najbardziej atrakcyjną osobą we The wszechświecie. Supreme Attractive Force Ta siła, która przyciąga wszystkich, attracts everyone. każdą żywą istotę. So when we are saying that without connection with the Supreme, it's because He is the source of the things that we are looking for. I kiedy my mówimy, że my utraciliśmy nasz związek z Najwyższym, oznacza to, że my utraciliśmy też związek z tymi rzeczami, które my poszukujemy w tym świecie. Like for example, look, we hang these little balls here. Tak jak spójrzcie na ten przykład. My powiesiliśmy tutaj na tym, With a little bit of intelligence, you put these things to float. na tym sklepieniu powiesiliśmy różnego rodzaju kule i wymaga to małej inteligencji, żeby to zrobić. With a thread, obviously. Za pośrednictwem sznurka. But this whole planet, with all the weight of his mountains and oceans and people, is floating perfectly Ale wszystkie in outer space. wszystkie te wielkie planety we wszechświecie, one unoszą się, a na tych planetach znajdują się wielkie góry, wielkie oceany. Jak to jest możliwe? So you have to think, anybody who did this is extremely powerful and extremely intelligent. Więc musimy pomyśleć, jakakolwiek osoba, która umieściła te planety w tym wszechświecie w taki sposób, musi być osobą, która jest niezwykle silna i niezwykle inteligentna, żeby to zrobić. In every house you have a chimney, a source of fire. W każdym domu odnajdziemy kominek, który może być źródłem ognia. So everybody can get warm and light. Dzięki czemu każdy może doświadczyć ciepła i światła i ogrzać się. Krishna puts the sun there Kryszna umieszcza w takim miejscu słońce, to warm up the whole universe. czy umieszcza w tym wszechświecie słońce po to, To aby give rozlać light to everyone. cały wszechświat i dać światło It wszystkim. moves in perfect orbit, perfect time. Is actually the ruler of time. Kiedy naprawdę Słońce porusza się po perfekcyjnej orbicie, w perfekcyjnych odcinkach czasu, Słońce tak naprawdę jest tym, co zarządza czasem w tym wszechświecie. We talk about the moon, how the moon rules the procreation of all living entities. Wspominaliśmy o tym wcześniej, w jaki sposób Księżyc tak naprawdę zarządza jakimkolwiek czynami prokreacji w tym wszechświecie materialnym. Now,
He also gives a planet to us. He gives us this whole planet, full of so much richness. This earth has diamonds, it has precious stones and gold and metals and anything you wanted, the earth has it. So this whole planet, God just entrusted to you. You use it as you like. Bóg podarował nam w podarunku całą tą wielką ziemię z jej wspaniałymi bogactwami, ze wszelkiego rodzaju stopami złota, żelaza, srebra, z rzekami, z perłami. Wszystko tutaj, co mamy, możemy tym zarządzać w taki sposób, jak chcemy. So he must be very rich. Więc jeżeli ktoś nam daje coś takiego, musi być to ta osoba bardzo bogata. He gave you for free. Ponieważ dał nam to tak naprawdę za darmo. At the same time, he is very renowned. Równorzędnie taka osoba musi też być bardzo wyrzeczona, musi być bardzo szczodra, hojna. Very generous. Bardzo szczodra musi być taka osoba. So we already analyzed that he is most intelligent. Więc możemy już poprzez analizę tego wszechświata zrozumieć, że taka osoba jest najbardziej inteligentna, najsilniejsza, najbogatsza i najhojniejsza. In all ages people keep talking about God. I w każdym wieku, w każdej chwili naszej cywilizacji ludzie mówią o Bogu. So his fame never ends. Więc jego sława nigdy się nie przemija, nigdy się nie kończy. You know who is Mongoose? Wiecie, kim jest Mongoose? Miles Davis? Miles Davis. They don't know. Oni nie wiedzą. One of the most famous jazz players. Jeden z najsławniejszych muzyków jazzowych. So his fame is gone. Jego sława już przeminęła. The new generations, they don't hear it. I niekoniecznie nowa generacja mogła słyszeć o nim. Is that? Nieprawda? You know who's Gladys Knight? Wiesz, kim jest Gladys Knight? No. Nie. Was very, very famous. A kiedyś to była bardzo sławna osoba. So the same, all the names of the past, they become past. I w taki sam sposób wszelkie wielkie osobistości przeszłości stają się przeszłością. Krishna appeared 5,327 years ago. Kryszna pojawił się ostatnio na tej planecie 5330 lat temu. He spoke the Bhagavad Gita when he was already more than 120 years of age. I on wypowiedział Bhagavad Gitę, kiedy miał 125 lat. His disciple Arjuna. Do swojego ucznia, którym był Arjuna. He's being famous even now. I ta książka, czy ta osoba, on jest wciąż sławny do tej pory. Never ends the fame. Ta sława, ona nigdy nie przeminęła. Jesus appeared 2000 years ago. Jezus Chrystus pojawił się 2000 lat temu na ziemi. His fame keeps going strong. Jego sława wciąż się zwiększa. So people who are connected with God, Więc ludzie, którzy w jakiś sposób połączeni są z Bogiem, or God himself, czyli z Bogiem nawet bezpośrednio, his fame never ends. a jako, że ich sława nigdy nie przemija także. Now Krishna was 120 years old when he spoke the Bhagavad Gita. Kryszna miał 125 lat, kiedy wypowiedział Bhagavad Gitę. But historians describe him as very fresh beauty, like an 18-year-old. Ale historycy opisują go jako osobę, która była bardzo piękna i młoda, była po prostu świeża niczym młodzieniec. His name is Navayovana. Jedno z jego imion to jest Navayovana. Nava means new. Nawa oznacza nowe, Yova means joven, jovial. a Jovana oznacza jowialny, Young, młody. jovialny, you say. Nie, jowialny. Jovialny. Krishna never looks more than an 18-year-old. Kryszna nigdy nie wyglądał starzej niż 18-letni. He was 125 years on this planet. A na tej planecie, kiedy przebywał, miał 125 lat. He never got old. I nigdy się nie zestarzał. So he is always very beautiful. I on jest też zawsze bardzo piękny. The most beautiful personalities, Najpiękniejsze osobistości Lakshmis and Gopis, the most beautiful women of the universe. to są Lakshmi i Gopi, to są najpiękniejsze kobiety wszechświata. They are in love with Krishna. One są zakochane w Krysznie. Because Krishna is the compendium of all beauty. Ponieważ Kryszna jest kompendium wszelkiego He's the piękna. most attractive one. Jest tym, który jest najbardziej atrakcyjny. Basically, his name means the handsome one. I tak dokładnie jego imię oznacza ten, który jest przepiękny. It's always beautiful Jest zawsze piękny. to behold. Zawsze pięknie i zawsze wspaniale jest go móc zobaczyć. So the person who is the most intelligent, Więc osoba, która jest najbardziej inteligentna,
most famous, the która most jest rich, najsławniejsza, najbogatsza, najpiękniejsza, most strong, najsilniejsza, the more renowned. najbardziej wyrzeczona. He is called Bhagavan, Taką osobę nazwiemy Bhagavan, the one who possesses all the bogas. czyli ten, który posiada wszelkie bogactwa. Bogactwa Pan. Bogactwa czy Bhagavan. So God is not an old man who cannot do nothing. Więc Bóg nie jest jakąś starą osobą, starcem, który nie może nic You go zrobić. to heaven and he is just sitting in a chair a little bit frustrated meanwhile everybody else is enjoy. I to nie jest tak, że kiedy udamy się do nieba, to będzie siedział na krześle z taką troszeczkę sfrustrowaną miną, a wszyscy dookoła niego będą zaznawali przyjemności. Everybody enjoys in heaven, but he is just sitting down. Wszyscy cieszą się w niebie, a on tylko siedzi na swoim tronie i obserwuje. Just observing how he grows his beard. I patrzy na to, jak rośnie His mu broda. wise beard, they say. Jego broda, która oznacza jego mądrość. No information about God. Nie ma żadnej informacji na temat tego. And the Vedas, they inform us clearly he is the most, funny. I Wedy informują nas, że Bóg jest też tą osobą, która jest najzabawniejsza. He is the one who speaks the best, To jest ten, który jest najlepszym mówcą. the most poetic, Ten, który jest najbardziej the poetycki. best musician, Jest najlepszym muzykiem. the best dancer, Jest też najlepszym tancerzem. the most strong, Jest najsilniejszy. the most valorous, Jest też the najbardziej most heroic. heroiczny. So God is the compendium of everything that we are looking for to have. Więc Bóg jest kompendium wszystkiego tego, co my byśmy chcieli też mieć. But the majority of us, we want to imitate Him. We don't want to follow Him. Ale większość z nas chciałaby Go imitować, a nie podążać za Jego przykładem. That's what's called the origin of envy. To się nazywa oryginalną zazdrością. Goes from because God is just the center of attention. Ponieważ Bóg, a nie my, jest centrum uwagi. Your question? Moje pytanie. Nie pytanie, a chciałam powiedzieć, że Realization. dziękuję za wyjaśnienie i myślę, że zrozumiałam i muszę już iść, więc jeszcze raz dziękuję. Thank you for your You're a very understanding. cultural girl. I have to go. Yes, very nice. I thank you very much. Dziękuję Ci bardzo. It's the first time in 16 years that someone say thank you and goes. To jest pierwszy raz od 16 lat, kiedy prowadzę te wykłady, kiedy ktoś mi podziękował i wyszedł z namiotu. Well, many people don't. Wielu ludzi robi pokłony, ale dziękujemy.